Hej, gramy dalej w The Moment of Silence. W dalszym ciągu znajdujemy się w więzieniu. No z tym, że w poprzednim odcinku głównie rozmawialiśmy, no a teraz przejdziemy do akcji. Właśnie typu zabieramy chleb, nie będziemy go na razie jeść, bo nie jesteśmy głodni. Tutaj jeszcze rzut oka na toaletę, ale widać tylko, że nie jest to zbyt czyste miejsce, ale żadnego punktu interaktywnego tutaj nie ma. No i tak, teraz musimy wykorzystać fakt, że nasz współwięzień gdzieś wybył. Pewnie odbywa spacer. Oczywiście niczego nie podejrzewając, zostawił ketchup na widoku. No to już jest nasz. Możemy teraz zjeść chleb z ketchupem. Ale ketchup wzięliśmy oczywiście w pewnym celu. Otóż za jego pomocą chcemy uciec z więzienia zapewne. Bo tutaj, jak to w przygodówkach, w większości żadnego przedmiotu nie zabieramy przez przypadek. Chyba że to Jagorlando. Dobra. Możemy usiąść. The upper cells close. If I'm not mistaken, the cell doors on my level will open in a moment. Officer, can I talk to you again? Very quickly. This is starting to turn into a regular thing, right? You're getting on my nerves. What's wrong? Any more dumb questions? No, that would be it, sir. Everything okay with you? Get out there, right? I have to check your cell. No i teraz działamy szybko. Wiemy, że on mdleje często, naszego współwięźnia. Jak się denerwuje, to wtedy. Albo robi gorsze rzeczy. Jedno z dwóch. Zobaczył coś czerwonego, pomyślał, że to krew, no i zemdlał. Jakżeż to jest więzienie mocno strzeżone, o zaostrzonym rygorze, z którego nie można uciec, co widać na załączonym obrazku. Że standardy bezpieczeństwa są tutaj na najwyższym poziomie możliwym. Ale tak jak w przygodówkach się ucieka z więzień, nawet w Broken Swordzie 4 się uciekało. Co najmniej kilku tytułach przygodowych. There we are. It almost looks inhabitable in here. I have to hurry. Locked, of course. No jeśli szklana, chyba że to jest jakieś szkło pancerne, no pewnie tak. No ale dałoby pewnie jakoś radę się tam dostać. Nie mamy niestety na to czasu. Nah, not a chance. Nie ma szans, żebyśmy się dostali do szafek, więc skoncentrujmy się na znalezieniu czegoś, co nam się może przydać. So far it's still quiet out there, but I only have a few minutes. I don't think that's a good idea. I could just as well announce that I intend to try a breakout. Pan Longneck. Oh yeah, and here we have the ominous Mr. Longneck. There, my friend, I just relieved you from your pain, and from the bad crowd you were hanging out with. No i to jest taka przygodówkowa logika trochę. Bohaterowie przygodówek są geniuszami zazwyczaj. No i wiedzą dokładnie, że cel uświęca środki, prawda? I że zdobycie pana Longnecka było warte zaryzykowania życia, można powiedzieć, bo dostania się tutaj w miejsce, gdzie oczywiście żaden więzień nie powinien trafić. No i oczywiście też mogliśmy zdenerwować funkcjonariusza,
mógł się on obudzić w tak zwanym międzyczasie, aczkolwiek tak, za wcześnie tutaj poszedłem. Quick now, before he comes to. Także tyle zachodu po to, żeby jakąś tam kukiełkę zdobyć. That was close. No i odchodzi jak gdyby nigdy nic. Nawet się nie zastanawia, co się stało. So, that is Mr. Longneck then. These officers really have a sick kind of humor. Okay, so now I took the thread from Mr. Longneck. Maybe I could use it for... Oh, just thinking about it turns my stomach. But I have to do it. I have to. Taka mała podpowiedź. Brett's ketchup bottle. The upper cell's closed. If I'm not mistaken, the cell doors on my level will open in a moment. No i przystępujemy do działania zgodnie z podpowiedzią. Jak wiemy, przysporzyli nam dużo cierpień, więc jeszcze dodatkowych cierpień sami sobie przysparzamy. Po co to wszystko? Otóż... God, there it is. My tooth. And this sadist in the treatment room hit a transmitter in it. Tak, tutaj jest nadajnik, który lokalizuje nas, tak? Więc kiedy na przykład spuścimy ząb w toalecie, to będą nas szukać w toalecie, tam w środku, nie? O to chodzi, że możemy być w innym miejscu niż myślą, że jesteśmy. I w ten sposób uciekniemy z więzienia, tylko którędy? Myślę, że na placu powinni mieć kamery. Nie tylko powinni polegać na nadajniku, ale ktoś powinien przy jakimś monitoringu siedzieć i wszystko obserwować. Jeśli to ma być więzienie, z którego nie da się uciec, no to myślę, że to jest logiczna konkluzja, prawda? Że sam nadajnik wszystkiego nie załatwia. Ostatni sezon Stranger Things w sumie. Ale tak, no myślę, że sława i renoma tego więzienia do czegoś zobowiązują. Officer, can I talk to you again, very quickly? This is starting to turn into a regular thing, right? You're getting on my nerves. What's wrong? Po prostu jestem towarzyski. I have a question about your colleague, sir. And? Where is Officer Smith? He's off sick, right? Something really strange happened when he was talking to you. Yeah. I think he poured ketchup over his head, right? And why exactly did he do that? He can't remember anything. The shop, when the cell door slammed and the red stuff started dripping down on him. He thought someone had shot him. You don't have anything to do with this, do you? Me? No, sir, absolutely not. Maybe it happened over there with Brett. Some stupid coincidence. I'm gonna keep an eye on you, right? Is that clear? Yes, sir. Totally understood, sir. Typowo, oczywiście zgonił na swojego kolegę z sąsiedniej celi, bo my się musimy stąd wydostać, a co się z tamtym stanie, to już nie nasza sprawa. Zbawca świata. Any more dumb questions? No, that would be it, sir. No. Wszedłem do celi, bo interesuje nas pora wieczorna. Bo oczywiście kamerami. Może i są jakieś kamery tam. Ale jak wiadomo, kamery w nocy
niczego nie zauważą, a dziedziniec no jest doświetlony. Okej. Ale i tak kamery pewnie niczego nie zauważą, jeśli planujemy uciec tą drogą. Zresztą cela otwarta, możemy sobie spacerować tutaj do woli, tak? Jak zwabimy srokę? Otóż chlebem. Przywiązaliśmy jej nadajnik. W zasadzie naszego zęba. No i teraz ją wypuścimy na nocne niebo. Okay, now or never. No tak, teraz albo nigdy, czyli nadajnik odleciał i kamer nie ma. My tu pozostaniemy niezauważeni. Spinamy się po drzewie. Let's do it then. Jak ja tam doskoczyłem, to nie wiem. Chyba że złapałem się tych liści. Te gałęzie nie wyglądały na zbyt mocne, swoją drogą. No i uciekliśmy w pław. Wychodząc na oświetlony dziedziniec więzienny, wydostaliśmy się za ogrodzenie z więzienia, z którego nikomu nigdy nie udało się uciec. No tak. Trochę mi mowę odjęło. Widocznie ten nadajnik nie mógł się zepsuć, zawsze musi w 100% działać i nie byłoby możliwe, żeby ktoś sobie właśnie zęba... No przecież nawet w zwykłej bójce, uderzając się o coś, można stracić zęba, nie? To żadna wielka filozofia. Tym bardziej, że on wiedział, że w tym zębie jest nadajnik i że trzeba tego zęba sobie usunąć, więc jeśli więzień to wie, to chyba nic prostszego, żeby się takiego zęba pozbyć, nie? I to jest jedyna przeszkoda przy ucieczce z więzienia. No, jak dla mnie to słabe, niestety. Psst, Bob, don't be scared. Peter, what the? Please be quiet, Bob. I'm knee-deep in trouble. You have to help me. I don't have a messenger anymore. Please, give me a ticket for the mag train, quick. You want to use the mag train? Are you nuts? Bob, please. I have to get out of here fast. Okay, of course. Thanks, Bob. Thanks a lot. You have to give yourself up, Peter. That's not an option for me. I gotta run. Not a word to anybody, okay? Okay, good luck. Ale trzeba przyznać, że oczywiście logika taka 100% wydarzeń nie zawsze w przygodówkach jest zachowana, nawet bardzo rzadko. No, aczkolwiek myślę, że w grze z taką fabułą, w grze w tym stylu lepiej, żeby była zachowana. Ale i w książkach
nie zawsze wszystko jest w 100% logiczne. Zresztą gatunek czy kina, czy powieści sensacyjnych na tym polega, że jest akcja, ale niekoniecznie wszystko jest w 100% prawdopodobne, żeby się wydarzyło. Niemniej, jeśli słyszę o więzieniu, z którego nikomu nigdy nie udało się uciec i niemożliwa jest ucieczka, no to oczekiwałbym czegoś więcej. Dobrze. Teraz udajemy się do sklepu z antykami. Antykwariusza już tutaj nie ma, bo go wyprowadzili. Jak widać, sklep pozostaje otwarty. Aż ciekaw jestem, czy skonfiskowali to wszystko, te jego zbiory, bo każdy teraz mógłby sobie przecież tutaj wejść i to wynieść. Książki są. Przejdę jeszcze na zaplecze, pozwolicie. Może nam coś zostawił, jakąś wiadomość? Nie, i dalej wszystkie czasopisma, wszystkie zbiory są w tym samym miejscu. Myślę, że takie rzeczy by skonfiskowano w tym momencie, kiedy go zatrzymano. Ewentualnie zamknięto by ten sklep, jeśli to skonfiskowanie miałoby nastąpić nieco później, bo to jednak są rzeczy, o które dba się tutaj w tym uniwersum, żeby takie źródła, alternatywne źródła informacji nie były dostępne dla szarego człowieka. Okay, hurry. I take the mag train to the airport. I need... Okay, hurry. I take the mag train to the airport. I need my things back. Czyli na lotnisku są nasze rzeczy, bo The key to the airport locker of Mr. Oswald. Oswald ukrył nasz klucz w żyrandolu. Znaczy w sumie nie Oswald, tylko właściciel... A może Oswald? Nie. Właściciel tego przybytku, którego wyprowadzono niestety na naszych oczach. No i teraz udamy się do skrytki. Trzeba przyznać, że tutaj gra nieco przyspiesza, bo no mimo, że w więzieniu znów było dużo długie były te dialogi, no to jednak trzeba powiedzieć, że od momentu, kiedy wydostaliśmy się z Lunar 5, tam była platforma, którą wysadziliśmy i tam było trochę akcji, tutaj więzienie, więcej jest takich dynamicznych cutscenek i zaczyna być wyczuwalne to napięcie, ta akcja. Myślę, że z korzyścią dla gry. What the heck is this? A voicemail message from Mr. Huntington? He looks very agitated. Seems to be important. But I don't hear anything. You can only see his lips moving. Okej. Może sprawdźmy, jak to wygląda. Cały nasz ekwipunek odzyskany. Coś do nas mówi? Ale my niczego nie słyszymy. No i musimy się teraz zwrócić do kogoś o pomoc. Do kogoś, kto mógłby czytać z ruchu warg. W pierwszym czy drugim odcinku, pewnie bliżej drugiego, natknęliśmy się na takiego niesłyszącego gitarzystę bodaj, który właśnie czytał z ruchu warg. No i być może jeśli cały czas przesiaduje w parku, to będzie w stanie nam pomóc. Ale teraz też, o dziwo, gra nas zaczyna przenosić automatycznie w miejsca,
do których powinniśmy trafić, czyli tutaj nas przeniosło na lotnisko, wcześniej do antykwariatu. Zobaczymy, jak teraz będzie. Też już nie wybieramy miejsca, w które chcemy się udać. Czyli rzeczywiście w tej drugiej części gry autorzy postawili większy nacisk na dynamikę. Myślę, że gra właśnie z taką fabułą, mówiąca o różnego rodzaju spiskach, o kontroli społeczeństwa przez władzę, dobrze by była dynamiczna. Wiecie, takie gry bardziej nastawione na przygodówki, bardziej nastawione na humor, one mogą być fabularnie nieco wolniej, może w nich akcja postępować, bo wiadomo, tam chodzi o zabawne postacie, o zabawne dialogi, humor sytuacyjny, słowny. Tutaj natomiast w takich bardziej mrocznych, angażujących historiach ta dynamika powinna być większa. Moim zdaniem oczywiście. Maybe he can help me. I need your help. It's urgent. What's going on, man? You can read lips. I received a voice box message. The sound is missing. What does this man say? He says... Wait a minute. He says... Mr. Wright, you're in danger. Get rid of your messenger right away. They can locate you with it. What? What's that supposed to mean? Damn it. I'm such an idiot. Ładnie zrobione te cutscenki. Nie wiem, czy policja... These damn bastards. I couldn't do anything. It wasn't my fault. I guess they really aimed at me. What should I do now? I can't go back. I'm stuck down here. No tak, pewnie chciała nas zabić. Peter mówi, że celowali w niego. Aczkolwiek 2 kulki dostał pan niesłyszący. I cóż, nie wiem, czy on miał takiego pecha, czy my mieliśmy takie szczęście. Nieważne, kierujemy się w stronę przejścia. A tutaj takie kanały. To jest zwykle dość klimatyczne miejsce w przygodówkach. Również w co najmniej kilku odwiedzaliśmy tego rodzaju lokacje. Tutaj but leżący na ziemi. What do we have here? An old shoe. Tak, zabraliśmy go, a to znaczy, że nam się przyda. Nie kojarzę żadnego przedmiotu, który byśmy wzięli w tej grze i który nie byłby przydatny. A czekajcie. A coś jest... Komunikator tam nam wypadł, ale chyba więcej przedmiotów mieliśmy. Chyba że one wszystkie były w komunikatorze, bo tam jakieś zdjęcia, prawda? Możliwe, że tak było. Czy kamera nam się przesunie tutaj? Bo nie zawsze się chce przesunąć. No właśnie. Jest tutaj problem. Ok. Czasem w tego rodzaju kanałach w grach można pobłądzić. Niemniej tutaj droga jest raczej prosta. Nie ma żadnego problemu, żebyśmy przedostali się na drugą stronę. A tak, w takim miejscu byliśmy, sobie właśnie przypominam. An old subway station. That's the stop Lafayette Avenue. I've been here before. Unbelievable. Nothing has changed, really. They even left the lights on. Only that everything looks pretty much run down. It's really good. There are people. I hope they're okay. To było chyba w Darkness Within 2, o ile dobrze kojarzę. Dobra, idziemy dalej. Znajdujemy się na jakiejś starej stacji metra.
chyba nieużywanej, sądząc po tym, jaki porządek tutaj panuje. Tam coś majaczy w tle. O! Będziemy mogli sobie chyba z kimś porozmawiać. He doesn't seem to be in the mood for a chat. Tam jeszcze ktoś jest? Hello? Hello? Hey, are you not talking to me? Well, then don't talk to me. No, może jest pijany, albo nie chce z nami rozmawiać, albo nie umie mówić. Jest kilka możliwości. To wejdźmy do środka w takim razie. Profesor jakiś? I don't think I want to drink that. Hello. Excuse me for barging in here. I didn't mean to bother you. Who the hell are you? What do you want here? Calm down now, Charlie. Good evening, my friend. You look as if you've got a problem. What brings you to me? You're the guys from the airport, right? Perhaps. I'm Peter Wright. That's right. I have seen your face on the telescreens. You're dead, aren't you? Shot to death escaping from Governor's Island. A Luddite brought to justice by the state. I'm not a Luddite. You're not? No. Or... I don't know, really. Well, you're definitely in trouble, Peter. Yeah. Tell me about it. You have a problem with that? I mean... Because they say that I'm... Not at all. It's got nothing to do with me. And I do not want to get involved in anything. You have to do what feels right. And right now, you have to hide. How right you are. There was a shooting in the park. Somebody got killed, but those bullets were meant for me. Let's get rid of him. He's only gonna set the cops on us for sure. Let's get rid of him, Professor. I really don't know where to go anymore. Have you got a messenger on you? No. No, I just threw it away, the damn thing. Good. Got any other electronic equipment? No, I have... nothing left. Absolutely nothing. Good. You can stay here. That's a stupid idea, Professor. What are we gonna do with all these damn guys? They're getting more and more. Leave it, Charlie. The man here needs help. And he deserves it, too. I thank you so much. You're safe here. Take a rest. Great, just great. May I ask you something? Of course, my friend. I have a question regarding this subway station. You mentioned several other men being down here. Yes, we have another guest down here. A Mr. Graham Oswald. O! He looks just terrible. Graham Oswald? Where is he? He's lying next door in the car. He's not doing too well. He's got horrible injuries. He told us that he escaped from Governor's Island. I have to see him. Now. He's been tortured. He's much too weak at the moment and can't talk to you now. I think we'll all be lucky if he ever recovers. You don't understand me. I have to see him. Now. Okay, go then. But don't strain him too much. Wiecie co, teraz to ja zaczynam wierzyć w to, że jak tamten nasz współwięzień powiedział, że widzi tylko gdzieś około 2 tygodni tych terrorystów, ja zaczynam wierzyć w to, że oni po kolei uciekają gdzieś po 2 tygodniach wszyscy, bo niby więzienie, z którego nie można uciec, a tutaj już w ciągu kilku dni uciekły 2 osoby i to akurat te osoby, które są ważną częścią fabuły tej gry. Więc może tylko taka narracja jest, że nikt stamtąd nie uciekł, a oni są po prostu nieudacznikami, chociaż myślę, że jeśli to jest rządowe więzienie, to by już dawno na zbity pysk wywalili pracowników. Chociaż z drugiej strony ten system zabezpieczeń, może po prostu ten rząd nie ma pieniędzy na to, żeby zatrudnić specjalistów i żeby jakieś konkretne zabezpieczenia tam zrobić, no bo trochę to groteskowo wygląda, że nagle wszyscy uciekają. Miał nikt nie uciec. The cops never come down here? Oh, yes, sometimes.
but they are very, very careful. The gas explosion. I've heard about it. Yes, a terrible thing. I told Yuri, but he's just so impulsive. The cops have cut down their searches since then. If they come down here, they bring heavily armed troops with infrared localizers and night vision devices. And then? What do you do? We use an escape tunnel and play cat and mouse. They haven't got a chance. Once they had a converted infobot with them which rode the rails back and forward. That was close. So what did you do? Well, it was really an old model and based on an algorithm that one of my assistants had developed. Full of errors. I knew the software, of course, and the admin password. I delivered my wayward son a Philippic by means of basis commands. Then he traveled back like a good boy and registered that he could find nothing out of the ordinary. It's about Graham Oswald. Did he tell you anything else? He begged us to take him to his family. He believed that he'd never see them again. That is impossible. They're looking for him everywhere. And they will not let him get away again. And we can't transport him either. He's lost too much blood. And if we move him, he'll bleed to death. Do you know how he got down here? He told us he swam from Governor's Island to the bay. I just don't know how he could have done that. Then he crawled into one of the massive waste pipes at the port and lay there after moving a couple of 100 meters. Yuri found him there. It's a miracle that he got out of there alive. You know what he's accused of, right? We don't ask what anyone has done or why they come to us. He needs help, and that's what matters. You just don't want to hear anything, right? Did you never think about why the Luddites do such things? And why they're wanted, chased, and tracked down by the police? Why they get tortured like this in prisons just like Governor's Island? Tell me, who do the Luddites really threaten? I told you, Peter, I am not interested. I would help anyone who is suffering and needs my help. What separates us from machines, computers, programs, and clients is that we are human beings. And that's what it's about, being human. That's the only thing that no machine will ever be able to copy. Yeah, maybe. Chyba że w Detroit Become Human. Tam to już inna bajka. I have another question as well. Wiedziałem, że nie może się bez tego obyć. O sprawy osobiste. Can I ask you something personal? Of course. No one has any secrets here. No. Powiedzmy, że w porównaniu do poprzednich, to te sprawy, te pytania są nawet całkiem dyskretne. Why does Charlie call you Professor? That's easy. Because I am, or better said, was a professor. A real professor? At university? Are there any false professors? Although on second thought, you're right. I was a real professor, who was replaced by a false professor. And what was your special area? I was professor of computer linguistics at the Institute of Technology for 20 years. Wow. But that's a pretty qualified job. How can it be then? I mean... You mean how did I get down here? Figuratively and literally, down here. Yeah. What happened? Well, you know, Peter, I was part of the Mindscape program. We were dealing with improved AI structures, neuronal networks, and so on, in a project commissioned by the government. Maybe you know our first results from what's being applied in the infobots nowadays. Sure. But the infobots have room for improvement. Of course. They were just our first attempts for industrial use. We had got much further at the Institute. Then I did something that was actually fantastic. I wrote a program that was cleverer than I was. But that in itself is not a bad thing. Yes, but this program made me dispensable, and it took over my job. Quite ironic, don't you think? And an electronic tutor replaced you? Yes, it was an AI routine that is being used a great deal now. It was also used and further developed by Professor Emerson's people, and they were rather successful. No tak. Profesor
Prawdziwy profesor nieprawdziwy, tak? Profesor zwyczajny i nadzwyczajny, chociaż teraz chyba ten nadzwyczajny został zastąpiony przez profesora, nie wiem, Czelni? Czy jakoś tak? Tak czy inaczej, może są i prawdziwi, i nieprawdziwi. Emerson. You know this Emerson? Yes, of course. He was a fellow student and one of the most talented in our year. He was asked by the NSA to work on this Echelon 2 project directly after finishing his studies. He's dead. Did you know that? Yes, of course. Plane crash, wasn't it? Yes. It wasn't too difficult to guess that. Emerson had always been a man with principles. He worked quite fanatically on his projects. And later on, he worked just as fanatically to stop them. It was foreseeable that this Luddite thing would kill him sooner or later. Why are you not one of them? I mean, one of the Luddites. The Luddites? You mean I would have enough reasons for joining them? Well, yeah. After all you told me, you would be the ideal... You have to decide. Either you take the path Emerson took, or you do nothing. That is unfair. I have chosen life. This life. Yes, this life. I look after Charlie. I help people like you. That's life. Responsibility, charity, selflessness. Not hate and destruction and ambition and dreams of freedom. Dreams that can never come true. You are running away from reality. No, Peter. You are fleeing from reality. You cannot turn back the hands of time. And you can't force reality to change by means of bomb attacks. I did not do that. Oh, yes, you did. And you know that if you are trying to live a life that doesn't exist anymore, then you'll only neglect living the life you could live. And in the end, you end up without a life at all. I haven't got any kind of life since this system destroyed my life. That is what I have to change. Whatever you think, you will see that you will end up with nothing. No tutaj wiadomo, ścierają się trochę dwie postawy Petera i profesora. Ale jakie ma prawo Peter oceniać profesora? Wiecie, nie każdy jest takim bohaterem, że jest w stanie zaryzykować życie swoje i swoich bliskich, prawda? No, Peter bliskich już stracił, więc może życie swoje, nawet życie swoje. Poza tym, często takie osoby jak ten profesor są niedoceniane. Bo niby Peter mówi, że nic nie robił, ucieka od rzeczywistości, ale tak naprawdę może teraz fakt, że spotkał tego profesora na swojej drodze i ten profesor mu pomaga w jakiś sposób, pozwoli mu wygrać swoją walkę, swoją wojnę. Równie dobrze ten profesor mógłby go teraz wsypać. Pomaga innym, tym, którzy potrzebują pomocy, nie wypytuje. Więc to są też postacie niedoceniane, takie, które cicho pomagają. Może nie wikłają się w jakieś sprawy same, ale jednak pomagają innym, są takimi dobrymi duchami i często takie osoby się nawet lekceważy, nie docenia. I have another question as well. Can I ask you something else? Of course, my friend. How long have you been here already? Let's see. It's got to be about 15 years now. 15 years? You have been living in this subway here for 15 years? Not just in this subway station. In the beginning, I lived in the station directly under the Institute of Technology. Somehow I had a need to be close to it. But that stopped after a while. And when I picked up Charlie, we moved here. This car is better. And in this part of the subway system, there are fewer rats, too. And do you plan to get old here? I am already old. Well, not that old anyway. Yet. Then how old are you, Professor? 60. Why are you interested in that? Well, it's not so easy anymore for a man your age to live down here. So you were 45 years old when you got here? Exactly. In the prime of my academic career. But you know, Peter, it does get better being down here as you get older. You get physically weaker.
but at the same time less demanding. I need no luxury. Do you know Diogenes? He lived in a barrel. Isn't that an attractive ideal? I think I'm coming quite close to that. Subway philosophy. It's better than fighting against windmills up there. W beczce też chodził. Chodziła jedna z postaci w Jones in the Fast Lane, kiedy zapomniało się kupić ubrania. To tak. To wtedy łaził w beczce. To było zabawne trochę. What do you live on? You've already seen us at the airport. We beg? You don't have to be ashamed to beg. It's an honest and tiring job. Take a look at the criminals in business suits from the United Bank Trust. You've got a point there. But how do you do this actually, without a messenger? Because nobody can give you money. The people have to take the trouble to buy us something. And some of them do that? Some do. And you never get in trouble with the cops? I think they have been given orders to leave us in peace. We are irrelevant. It is just a waste of time and money to bother us. They have got us under control as long as we are above ground. And when we are down here, they can't harm us. It's a convenient life. There is something else. I have another question as well. I would like to know something about Charlie. How did you get to know him? Charlie came to me as I was living under the Institute just after my dismissal. Came to you? Yes. He was one of the kids that were orphaned during the street fights in the Lower East Side. He fled into the subway system and was running about in the dark on his own. A 6-year-old boy. Oh, goodness gracious. And then he met you? Yes, I was just getting to feel at home, and then this poor little guy suddenly came into my car in the dark. And he's been with me ever since. Then you are like a father to him. And he's like a son to me. I don't know what I'd do without him now. I feel the tears coming on now. Why does he reject me so? Damn you, why don't you just ask me, man? And I'll show you why. Do you see what I mean? Come on, Charlie. Leave Mr. Wright alone. He's fine. Maybe a little misdirected, but okay. You know, Charlie doesn't like it when new people join our family. He doesn't like to share. Do you understand? He's afraid of losing me, because he's already lost his parents once. Great. You just go on and tell him what a damn crazy man I am. Charlie, haven't we had enough of that? You have to learn to deal with yourself. You want to be an adult? Well, act like an adult then. Can that guy just damn disappear? They're after him, Charlie. Don't you understand? They could put him in jail for all I care. Charlie. Let it go. I'll talk to him myself about this. Oh yeah, that'll be great. I'm just so looking forward to it, man. Can I ask you something else? Of course, my friend. Dobra, to już chyba wszystkie pytania. Thank you, Professor. No problem, my friend. Także przejdziemy dalej. I tutaj znajduje się Graham Oswald. Mr. Oswald. Is that you? Mr. Wright. Well, opened up all the moving boxes by now? Oh my god. I look terrible, right? This prison isn't exactly a holiday resort. Yeah, I had that impression too. Damn bastards. But it'll be okay. You need a doctor, and then everything else will be... I don't think I need a doctor. Oh, come on. We're gonna make it. He's lost a lot of blood. He keeps on passing out. I want to see Tommy and Debbie. Can't we stop the bleeding? Doesn't look too good. Mr. Oswald, I've read your diary. Oh, yeah? Interesting. Don't you think? My god, I was such an idiot. I was so stupid. I should have realized it was all for nothing. Your diary was absolutely invaluable to me, Mr. Oswald. It was not all in vain.
I was able to locate one of the target coordinates of the system. A coordinate which I got from the Bermuda platform. You were there? I blew it up. But I don't know where the center of this system is located. I need a second coordinate in order to have a point of interception on the map. One of the coordinates is stored on my computer. You have to enter the password. What is the password? Get Tommy and Debbie here. The password. What is it? Double think. Mysterious. Doublethink. A password is doublethink. If you can make it to the airport, you'll find a private plane on runway 12. It's been fully refueled. Maybe it could take you to the center of the system. In any case, you have to get out of here. Mr. Oswald. Mr. Oswald! Is he... Only unconscious. Leave him alone. Hello? What can I do for you? Hello, Mrs. Oswald. Are you home? Mrs. Oswald? Mrs. Deborah Oswald? Yeah? Mrs. Oswald, unfortunately, I have to inform you about your confinement to the house. Please don't get yourself into difficulties. You have the right to remain silent. Please stay away from the door. Pardon? Confinement? What do you mean? It's not that hard to comprehend, is it? Confinement? Why? Who are you anyway? Show me some identification first. Type 2 scenario, right? Shall I? No. There's also a child in the house. I'll do it. Mrs. Oswald, I'm asking you to cooperate with us to make things easier for us both. Thank you. Please comply with the following instructions. You have the right to move freely in your apartment. You are not allowed to use any communication devices or to open any windows. Otherwise, we will be forced to make use of firearms. Are the instructions clear enough? Mom, who are they? Did they take Dad too? Be quiet, Tommy. Did you understand that, Mrs. Oswald? Yes. Yes, I understand. Good. Now it will be your obligation to let your son be aware of those instructions as well. We certainly don't want your child to get hurt, right? Oh my God. That's all. Number 2, attend to the door. Yes, we can. Good. And what are we going to do now? We're going to wait. Czekamy, aż pewnie przyjdzie tam Peter, co oczywiście w obecnej sytuacji byłoby bardzo lekkomyślne, no ale musi wprowadzić to hasło double think, prawda? I te koordynaty odczytać. Także zobaczymy, co się wydarzy, bo tam żona Grahama, Debbie, no jest w areszcie domowym w tym momencie. Dobrze, zaczęło się robić bardziej emocjonująco, ta część gry już mi się tak bardziej mnie wciąga pod kątem fabularnym. No i zobaczymy, jak będzie dalej. Tymczasem dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, do usłyszenia.